Dzień dobry kochani, witam Was z Hiszpanii, tak jak zawsze. I dzisiaj chciałabym opowiedzieć o tym, z czym najczęściej do mnie przychodzą ludzie na sesję uwalniania albo na sesję czytania duszy. Otóż jest to zagadnienie, które mnie również dręczyło przez wiele, wiele lat. Po co jesteśmy tutaj? Jakie jest nasze zadanie? Jakie jest nasze przeznaczenie? Po co tutaj na tym świecie jesteśmy? Co mamy robić, aby w pełni zrealizować siebie, swoje przeznaczenie? No i tutaj się zaczynają zagwozdki, no bo często się zdarza, że po prostu nie wiemy. Mamy skończone jakieś studia, mamy jakąś pracę i często się okazuje, że to wcale nie jest to, czego chcieliśmy. To nie jest to, w czym się spełniamy, tak? Często jest tak, że wykonujemy tą pracę, no bo potrzebujemy pieniędzy, tak? Kończymy te studia, no bo taki był wybór, nie wiem, rodziców, nasz, różnie to bywa. Czasami nie ma innej możliwości. Nie mieliśmy też możliwości, żeby sprawdzić wcześniej, co tak naprawdę chcemy robić, tak? No nikt nas jakby tego nie uczył, nikt nam nie mówił, że można w życiu w ogóle wybierać, coś robić, tak? I to, co podobało nam się robić w dzieciństwie, to, co było naszą pasją i zachwycało nas tak na maksa, to nikt nam nie powiedział, że z tego można żyć i można w ten sposób zarabiać pieniądze, w taki właśnie sposób, tak? Taki kreatywny, lekki, przyjemny, taki bogaty i obfity, tak? Nikt nam tego nie powiedział. Raczej mamy takie schematy w głowie, że aby zarobić pieniądze trzeba ciężko pracować, w ogóle w życiu trzeba ciężko pracować, że odpoczywać to tylko można po ciężkiej pracy i pozwolić sobie na wakacje raz w roku, 7 dni raptem, maksymalnie 10 i różne takie inne przekonania, tak? Ogólnie przekonania, które utrzymują nas w takim niewolniczym trybie od rana do nocy, tak? I później mija życie, mija jakieś 20 lat, 15, 30 i czasami się zorientujemy, że kurczę, coś tu chyba nie gra, coś w ogóle nie tego chciałem, tak? Że chciałabym jakoś bardziej poczuć to życie, jakoś bardziej w nim uczestniczyć, coś więcej doświadczyć, a nie tylko pracować i tak naprawdę nie widzieć w ogóle poza pieniędzmi, nie widzieć żadnych efektów, takich namacalnych efektów, takie, które, nie wiem, napełniałyby moją duszę, moje serce, tak? Które sprawiałyby mi radość. I cała ta praca i zarabianie tych pieniędzy to staje się takim sposobem przetrwania, takim sposobem bycia, takim przyzwyczajeniem. Czasami wręcz wchodzimy w pracoholizm, tak, aby też uciec od tych emocji nieprzyjemnych, które mamy. No bo jeśli się zmuszamy do czegoś i zmuszamy się przez wiele, wiele, wiele lat, no to nie ma co się dziwić, że będą negatywne emocje, tak, na ten temat. Będą na 100% i bardzo dobrze, że one są, bo inaczej byśmy się nie zorientowali, że coś jest nie halo, tak, że coś jest nie tak. Więc bardzo dobrze, że są te emocje. No więc dobra, przyszliśmy do punktu, w którym chcemy coś zmienić. No i jest klapa. Nie wiemy co, tak? Nie wiemy, w którą stronę iść, nie wiemy co robić. Chcielibyśmy w ogóle wszystko od początku zacząć, a na przykład mamy 40 lat plus, minus i teraz co tu robić, tak? Najpierw polecam oczywiście książkę Droga Artysty. To jest książka, którą przerabiałam sama 2 razy, więc to jest podstawa, to jest na pewno praca, którą no, warto wykonać. To jest bestseller, książka jest autorstwa Jane Cameron. Jest to naprawdę bestseller i polecam tą książkę z całym sercem, żeby ją przerobić od A do Z, tak? Bo robi się ją z tymi zadaniami, które tam są przez 3 miesiące. I po tej książce Wasze życie na pewno nie będzie wyglądało tak jak dotychczas, więc na pewno jakaś zmiana zostanie wprowadzona. Ja tę książkę robiłam 2 razy, po drugim razie również zostały wprowadzone kolejne zmiany. Teraz mogłabym zrobić ją 3. raz, ale jeszcze nie teraz, może za rok, za 2 ją zrobię i zobaczymy, co tam będzie się dalej pojawiało. No więc tak, to jest jedna rzecz, pierwsza. Później, bardzo ważna rzecz, aby odkryć tak naprawdę to, do czego jesteśmy stworzeni i co tak naprawdę sprawia nam radość, musimy sobie pozwolić na tą radość, tak? Musimy sobie pozwolić na doświadczanie tej radości, tej przyjemności z życia
i takiej ciekawości dziecięcej, tak, że co nas tak naprawdę kręci, co nas interesuje, co nas bawi, tak? Dla każdego to będzie zupełnie co innego. A więc pozwolenie sobie, to jest punkt drugi, bardzo ważny, żeby sobie pozwalać na takie rzeczy i zacząć krok po kroczku, małymi kroczkami wprowadzać do swojego życia takie nowe sytuacje, nowe działania, które będą nas wprawiać w taki ruch ekscytacji, tak? W związku z tym poziom naszej energii będzie wzrastał i na tym poziomie energii będziemy chcieli więcej się rozszerzać do świata, więcej doświadczać i nasz mózg zacznie też bardziej kreatywnie postrzegać i rozwiązywać pewne sytuacje, tak? Że zaczną się pojawiać w naszej podświadomości, w naszym mózgu i w naszym życiu oczywiście takie sytuacje, na które nie wpadlibyśmy, nie wykreowalibyśmy ich sztucznie, tak? Bo one będą jakby wytworem tego, co się wokół nas wydarzy, tak? A wydarzy się dlatego, że nasz poziom energii będzie o wiele wyższy, tak? A wyższy będzie dlatego, że pozwolimy sobie na tą radość, zrobienie rzeczy nowych, ciekawych, które się nam podobają. No więc tutaj jest ten kolejny krok. Bardzo ważną rzeczą też jest oczywiście przepracować wszystkie, no pewnie nie wszystkie, ale większość, albo najlepiej wszystkie, emocje, które blokują nam drogę do przodu, tak? I to są emocje, które zostały z dzieciństwa gdzieś zablokowane, zamrożone, nieprzeżyte i one nam blokują w pewnych sferach drogę do przodu, tak? Że nie możemy się ruszyć, nie możemy nawet zobaczyć innej możliwości rozwiązania danej sytuacji, tak? I dopiero jak rozpakujemy te emocje, rozpakujemy tą traumatyczną sytuację, dopiero wtedy zacznie tam płynąć energia w tym miejscu, w ciele, w psychice i dopiero wtedy jak zacznie płynąć ta energia, dopiero wtedy pojawią się w ogóle jakieś możliwości i będziemy mogli spojrzeć na to szerzej i zobaczyć rozwiązanie. Ono się zazwyczaj pojawia. A więc praca z emocjami, z podświadomością to jest top 1, bardzo, bardzo, bardzo ważna rzecz. Bardzo ważna. I dlatego warto jakby poświęcić na to czas. Na pewno to nie jest kwestia jednej sesji czy jednej wizyty u psychologa. No to jest coś, z czym warto pracować, tak? Oczywiście jak ktoś chce się rozwijać i iść do przodu. Bo jak ktoś nie chce, to nikogo nie zmusimy. Jeśli komuś odpowiada sytuacja, w jakiej żyje, to nic nie musi robić. Może zostać w tym miejscu, w którym jest. To też jest ok. Natomiast dla tych, którzy chcą czegoś więcej, którzy chcą się rozwijać i którzy chcą swój cały potencjał wykorzystać, a nie tylko 5-3%, maksymalnie 30%, tak? Tylko chcą czegoś więcej, no to dla tych ludzi jest właśnie taka praca z emocjami, tak? Z podświadomością. I to jest jako jeden z elementów, bo to nie jest wszystko. A więc tak, praca z emocjami. Dopiero później, jak się przepracuje te różne traumy, które są w ciele, które blokują nam przepływ energii, dopiero wtedy można odblokować tą energię seksualną, czyli tak zwaną energię życia, która przypełnia wszystko, tak? Wszystko, co jest żywe wokół nas, tak samo wypełnia nas i wszystko, co jest wokół nas, tak? Wszystko, co jest żywe. I na tej energii życiowej, dopiero wtedy możemy znaleźć swoją drogę i swoje przeznaczenie. Dopiero ta energia pokaże nam obrazy, kiedy zamkniemy oczy, pokaże nam sytuację, wprowadzi ludzi do naszego świata, wprowadzi sprzyjające okoliczności, wprowadzi wszystko to, czego potrzebujemy. Tak? Czyli to jest proces. Czyli jak się przychodzi na sesję z zapytaniem, nie wiem co robić, chcę odnaleźć swoją drogę życia i chcę zmienić pracę i robić do czego jestem stworzony, to nie jest tak, że po jednej sesji od razu będziesz wiedział, absolutnie nie. No to jest proces. To jest proces, który właśnie opisuję tutaj mówiąc, czyli praca z emocjami, praca z ciałem i praca z podświadomością. To są bardzo, bardzo ważne rzeczy. Kiedy jakby połączymy to wszystko w całość, przepracujemy albo będziemy pracować z każdą z tych części,
pozbędziemy się tych negatywnych emocji, negatywnych przekonań, które nas blokują, tak? No bo słuchajcie, bo bardzo trudno jest na przykład marzyć o pieniądzach albo marzyć o partnerstwie, kiedy w przekonaniu w głowie siedzi takie zdanie, że na przykład, nie wiem, wszyscy bogaci są skąpcami, tak? Albo wszyscy mężczyźni zdradzają, albo no nie wiem, jakieś takie różne inne przekonanie, które wynosimy powiedzmy z rodziny, tak? Bardzo trudno jest wtedy cokolwiek zrobić, bo no, jakby rodzi nam się konflikt wewnętrzny, tak? Nie da rady połączyć przeciwległych jakby plusa i minusa, tak? Jeśli one są zupełnie różne, tak? Jeśli chcemy partnerstwa, ale uważamy, że każdy związek źle się kończy i że można mieć w życiu albo związek, albo realizację finansową czy zawodową, no to jeśli mamy takie przekonanie, to wszystko będzie w życiu dokładnie odzwierciedlać nam nasze przekonanie, tak? Jeśli będziemy uważać, że nie zasługujemy na duże pieniądze, na obfitość w życiu i tak dalej, to ona do nas nie przyjdzie, no bo mamy takie przekonanie. I dopiero jak sobie wejdziemy głębiej w to przekonanie i zaobserwujemy, jakie tam emocje się kryją pod tym, tak? Czy na przykład nie zasługuję na obfitość, bo czuję wstyd, że jak to na przykład ja będę żyła w takiej obfitości, a moja rodzina jest z tych biednych i wszyscy będą żyli biednie, a ja bogato, tak? I takie wstyd, poczucie winy. No to z takim przekonaniem daleko nie zejdziemy. Tutaj trzeba popracować z tym poczuciem winy, tak? Jeśli na przykład mamy przekonanie, że nie zasługuję, bo czuję się niekochana albo niekochany, i pod tym na przykład kryje się smutek i poczucie takiej samotności, no to tutaj też jakby jesteśmy zamknięci na obfitość wszechświata, bo sami jakby się odcinamy od tych dóbr, tak? Jakby zamykamy swoje serce, że nie potrafimy się dzielić i też się zamykamy od świata, który jakby chce nam dać, bo świat ma bardzo dużo do zaoferowania dla każdego. Każdy z nas zasługuje na obfitość i na piękno, na wszystko co najlepsze. Tylko to jest kwestia naszych wyborów, podświadomych najczęściej, bo one nie są świadome zupełnie. One są wyniesione z jakichś tam poprzednich przeżyć, genetycznie uwarunkowane i z tym trzeba pracować, tak? Ale to są jak takie automatyczne, jak taki napisany program komputerowy, tak? Który powiedzmy, aby w czasach wojny, żeby przetrwać, trzeba było robić to i to, został napisany taki program, i kolejne pokolenie realizuje ten sam program, tak? No i my teraz, jeśli chcemy coś zmienić, to możemy wejść w ten program i go przeprogramować. No ale to trzeba zrobić, to trzeba chcieć, bo samo się nic nie zmieni. Na przykład same afirmacje też nie pomogą, same afirmacje, tak? Jakby afirmacja w połączeniu z pracą z emocjami i z pozwoleniem sobie, z podjęciem nowej decyzji, tak, owszem. Natomiast jeśli tylko będziemy wypowiadać słowa, to bez wiary w to nic nie zadziała, tak? Możemy sobie mówić, jestem piękna, kocham siebie, ale jeśli nie uwolnimy przekonania, że nie wiem, że nie zasługuję na dobro i nie zasługuję na to, by żyć w ogóle, by żyć. Ja na przykład takie przekonanie miałam bardzo długo, tak, że nie zasługuję na miłość i nie zasługuję na to, by w ogóle by żyć w tym świecie, tak, że jakby nie ma tu dla mnie miejsca. I to było bardzo mocne i bardzo takie krzywdzące, ale to było bardzo takie trwałe, wyryte wręcz nożem na skalę, takie przekonanie, tak. No i z tym trzeba było bardzo długo pracować, żeby jednak powiedzieć, żeby jednak przekształcić to w przekonanie, że nie, że ja zasługuję na życie w tym świecie, dokładnie w tym świecie, w pięknym świecie i mogę sobie ten świat jeszcze upiększyć jeszcze bardziej, że tak, że zasługuję na miłość, że tak, że mogę mieć wszelkie obfitości tego świata. Oczywiście jeszcze z tym pracuję, to nie jest tak, że już jest wow, nie wiadomo co, ale już jestem na lepszej drodze niż to kiedyś było. Także na pewno można to zmienić i wszystko jest w naszych rękach. Więc podsumowując, książka Droga artysty, praca z emocjami, praca z ciałem, praca z podświadomością i zmiana, jakby wyszukanie swoich przekonań, można je sobie wypisać
i przyjrzenie się na początek, tak, tym swoim przekonaniem, jakby które przekonania są krzywdzące i blokujące, tak, bo mamy ich niestety bardzo, bardzo, bardzo dużo i fajnie jest się do nich dokopać i stopniowo z każdym pracować, tak. I zobaczenie, że pod każdym przekonaniem jest schowana emocja. I tutaj właśnie wracamy do tej pracy z emocjami, tak? Ale jeszcze jedna taka najważniejsza rzecz, to bym zostawiła na koniec. W jakimkolwiek miejscu byście nie byli teraz, tak naprawdę, każde miejsce jest dobre. Bo to, gdzie jesteś teraz, to jest miejsce, do którego doszłaś, używając swojego doświadczenia, swojej mocy, swojej energii, swojego życia, życiowej energii, tak? Jakby wszystko, co mogłaś zrobić wcześniej, zrobiłaś na pewno najlepiej. Bo gdybyś mogła zrobić lepiej, to byś zrobiła lepiej, byś zrobił lepiej, tak? Natomiast tak, jak jest teraz, jest okej. Jest okej i nie można siebie karać i karcić albo jechać po sobie, mówiąc, że jestem ciągle w ogóle w tym miejscu, a chciałabym być w innym i jestem niedobra albo niedobry i w ogóle chcę szybciej i w ogóle chcę być oświecony i tak dalej, i tak dalej. To nie, jakby nie możemy być dla siebie takim srogim rodzicem. To absolutnie, to nie. Miejsce, w którym jestem teraz, jest najlepsze, w jakim mogę być. Od tego miejsca mogę podjąć nowe decyzje, nowe wybory i kreować swoje życie na nowo. Powolutku, kroczek za kroczkiem, każdego dnia, tak? Jeszcze bardzo pomocne są tak na co dzień, takie pytania do siebie, co ja bym teraz chciała? Czy teraz, jak siedzę w tym miejscu, jest mi wygodnie? Czy, nie wiem, potrzebuję czegoś? Czy potrzebuję się sobą jakoś specjalnie zająć teraz? Czy czuję teraz smutek? Co teraz czuję w ogóle? Czy czuję ogrom energii i chcę, nie wiem, pójść pobiegać? Albo coś zrobić? Czy chcę zawinąć się w kołdrę i poczuć się przytulona, tak? Przez samą siebie? Czy chcę na przykład porozmawiać z kimś, tak? Albo właśnie odwrotnie, chcę totalnej ciszy, nie chcę nikogo widzieć, nie chcę nikogo słyszeć, nie chcę z nikim rozmawiać, tak? Jakby zadawać sobie pytania, jakby rozpoznawać swoje emocje, tak? Co ja czuję w danym momencie, czego ja chcę teraz. I próbowanie jakby zaspokojenia tych potrzeb takich, jak taki opiekujący się rodzic, jak taki najlepszy przyjaciel dla siebie samego, tak? I wtedy na tej trosce o siebie będziemy budować nową przestrzeń, w której będzie mogło wykiełkować coś bardzo, bardzo, bardzo dobrego i pięknego. Także to jest bardzo, bardzo ważne, żeby z taką akceptacją obejmować siebie i wszystkie nasze działania, żeby wychodzić z poczucia winy i poczucia ofiary, bo to niestety nigdzie nie prowadzi. Poczucie ofiary jest tylko zabieraniem energii od innych, tak, aby jakoś przeżyć. Natomiast samo bycie ofiarą jakby nigdzie nas nie bycie w tej roli, tak, ofiary, że jestem biedna, że jestem biedny, że tak mi się źle układa, że tu to, tu tamto i w ogóle i tak naprawdę wszyscy są przeciwko mnie i w ogóle cały świat jest przeciwko mnie i w ogóle nikt mi nie pomaga, nikt nie chce dla mnie niczego zrobić, wszyscy się ode mnie odwracają i tak dalej. To jest jakby podtrzymywanie tej pozycji ofiary, tak? Z tego wychodzimy, bo to w ogóle do niczego nie prowadzi. Natomiast wzięcie odpowiedzialności za siebie, że to ja jestem kreatorem mojego świata, to ja decyduję, jaki mój świat ma być, to ja sobie pomagam, to ja się sobą opiekuję i wtedy to stwarza we mnie takie warunki, że świat rzeczywiście zaczyna mi pomagać i zaczyna rzeczywiście mi odpowiadać, tak? Tylko że zawsze to wychodzi najpierw ode mnie. Że ja podejmuję taką decyzję, że ja jestem dla siebie najlepszym opiekunem, najlepszą matką, ojcem, najlepszą przyjaciółką, najlepszym człowiekiem na świecie. Ja się sobą opiekuję najbardziej, jak jestem w stanie. I to powoduje takie, wiecie, takie wewnętrzne uczucie takiego rozluźnienia, takiego ciepła. Zmienia się w ogóle wibracja. I ta wibracja przyciąga
wszystko, co jest w świecie, co odpowiada tym wibracjom, tak? Więc wszechświat też nam zaczyna pomagać, wspierać nas i to jest taka piękna gra, piękny taniec. Natomiast z pozycji ofiary nie. To jest bardzo ciekawy temat. Ja może kiedyś nagram taki filmik jeszcze o tym, o różnych tożsamościach, w jakie się wchodzi, tak? Bo ich jest kilka, ale o tym kiedy indziej. Tutaj został tylko zasygnalizowany ta tożsamość ofiary, a reszta będzie później. No, natomiast tutaj chciałam Wam powiedzieć o procesie drogi do swojego przeznaczenia. Jeśli macie jakieś pytanie, to piszcie do mnie pod tym wideo, albo na Instagramie, albo na Facebooku. No i zapraszam Was oczywiście na sesję do mnie, na sesję uwalniania emocji, na sesję czytania duszy, na warsztaty również zapraszam. Wszystkie informacje będą na stronie Baśnie Duszy lub wystarczy napisać do mnie wiadomość na WhatsAppa i tam też wszystkiego można się dowiedzieć. No, tymczasem miłego dnia Wam życzę, kochani, i miejcie się bardzo dobrze. Ciao!